Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Zakup motocykla, czy to używanego, czy to nowego z salonu, to zawsze jest wyzwanie. I dla jednych kwota 5 czy 15 tysięcy złotych, a dla innych 50 czy 100 tysięcy złotych to może być zarówno bardzo dużo, jak i bardzo mało. W sumie sprawa ma się tak samo z samochodami. Nieraz jest tak, że po swój wymarzony motocykl, czy to samochód, musimy jechać kilka godzin, kilkaset kilometrów i martwimy się, czy aby na pewno on jeszcze będzie dostępny. Dzwonimy, umawiamy się, rezerwujemy, zamawiamy, wszystko po to, aby stać się posiadaczami naszej wymarzonej maszyny. I zdarzają się sytuacje, że w przypadku czy to zamówienia pojazdu, który ma być dla nas sprowadzony z zagranicy, czy to ma być dla nas zarezerwowany i czekać do momentu naszego przyjazdu, czy w przypadku, kiedy nie mamy jeszcze pieniędzy, ma być trzymany do czasu otrzymania kredytu z banku, w takich sytuacjach decydujemy się przekazać w formie pieniężnej część wartości pojazdu dla sprzedającego jako nasze zapewnienie, że na pewno go kupimy, że na pewno przyjedziemy. Ale co, jak coś pójdzie nie tak? Co z naszymi pieniędzmi? Czy możemy je odzyskać? Czy straciliśmy je bezpowrotnie? A co, jak sprzedawca chce nas oszukać lub wycofać się z umowy? Na te pytania odpowiemy sobie w tym filmie. Zapraszam! Siemanko! Witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Jak wspomniałem we wstępie, często aby zabezpieczyć dla siebie maszynę, wpłacamy część pieniędzy na konto sprzedającego. Podobnie ma się sytuacja u sprzedających, aby zabezpieczyć sobie sprzedaż, chcą część wartości, aby zapłacić z góry w formie przedpłaty zabezpieczenia. I to nieważne, czy rezerwujemy sobie sprzęt u sprzedającego do momentu przyjazdu, czy zamawiamy do sprowadzenia z zagranicy, czy czekamy na decyzję kredytową. Zawsze kiedy spisujemy jakąś umowę przedwstępną, czy chociażby obustronną umowę podpisaną na kartce papieru w formie przekazania pieniędzy, tej przedpłaty czy zabezpieczenia, zawsze musimy pamiętać o jednej zasadniczej różnicy. Zaliczka, a zadatek. Postaram się to prosto wytłumaczyć, gdyż różnica pomiędzy tymi dwoma drobnymi słowami jest kolosalna i może wpłynąć na to, czy stracimy nasze pieniądze, czy je odzyskamy, albo czy nawet odzyskamy je w podwójnej wartości, jak coś pójdzie nie tak. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to teraz dalej kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 10% zniżki na zamówienia telefoniczne, na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Na wstępie musimy wiedzieć, że wpłacając zadatek bądź zaliczkę, zawsze musimy to spisać. Musimy mieć to w formie pisemnej, abyśmy mieli podparcie naszych słów. I teraz bardzo ważna rzecz, na którą mogą naciąć się osoby nieuważne. Sprzedawca, spisując z nami taką umowę, w cudzysłowie zaliczki, może nam powiedzieć, że oczywiście nie wpłacamy mu zadatku, broń Boże, więc on tego nie napisze. Ale jeżeli na tej spisanej umowie nie ma również informacji, że jest to zaliczka, po prostu jest napisane, że wpłaciliśmy pieniądze, to formalnie, zgodnie z prawem jest to traktowane jako zadatek, pomimo iż nie jest to wyszczególnione. Więc aby pieniądze były przekazane w formie zaliczki, musi być konkretnie napisane w obustronnej umowie, musi być użyte słowo zaliczka. I teraz, jakie są różnice między zaliczką a zadatkiem i kiedy warto jednego i drugiego używać? Zaliczka jest jakąś formą zabezpieczenia naszego interesu, na przykład wpłacamy zaliczkę w wysokości 5000 zł do salonu motocyklowego na drugim końcu Polski, aby przytrzymał nam przez 2 tygodnie motocykl do momentu, jak my otrzymamy pieniądze z naszego kredytu lub do momentu, jak przyjedziemy po ten motocykl. Tak, aby nie sprzedał się, abyśmy nie jechali na próżno. Jeżeli z jakiegoś powodu nie otrzymamy zgody na kredyt lub po przyjeździe na miejsce okaże się, że motocykl nie jest w takim stanie, jak mówił sprzedawca, to jest on zobowiązany oddać nam tą zaliczkę. To samo, gdybyśmy na przykład przyjechali na miejsce i jednak ten motocykl sprzedała osoba, która nie wiedziała, że jest on dla nas zarezerwowany. W tym wypadku również otrzymujemy zwrot wpłaconej przez nas zaliczki. Ale zaliczka ma też drugie oblicze. Jeżeli oddajemy nasz motocykl czy samochód do mechanika i okazuje się, że mamy jakąś grubą naprawę, gruby remont za dajmy na to 10 tysięcy złotych do zrobienia,
to mechanik może powiedzieć, że potrzebuje około 2000 zł zaliczki na zamówienie części, których potem nie będzie mógł zwrócić, tak abyśmy się nie wycofali mu z tej robocizny. I jeżeli wpłacimy dla mechanika taką zaliczkę, a potem wycofamy się, przyjedziemy i powiemy, że jednak nie chcemy, aby naprawiał nasz motocykl, bo to jest dla nas za drogo, to mechanik może zażądać od nas potrącenia z zaliczki kosztów, jakie poniósł na zamówienie tych części. Jak również może zażądać od nas rekompensaty za utracony zarobek, ale to już jest sprawa do sądu. Zadatek z kolei powinien być stosowany w zupełnie innych sytuacjach. Ta różnica między zadatkiem a zaliczką jest taka, że jeżeli my płaciliśmy dla sprzedającego, czy to dla takiego mechanika zadatek na motocykl, samochód bądź zamówienie części, to jeżeli z jakiegoś powodu wycofamy się z wykonania tej umowy lub z naszej winy nie dojdzie do jej wykonania, bo powiemy, że jest za drogo albo coś nie tak, to sprzedający czy to mechanik wysyła do nas lub przekazuje pismo o rozwiązaniu takiej umowy z naszej winy i zatrzymuje zadatek. I niestety nie ma siły na to, aby zostało to nam zwrócone. Tak więc jeżeli wpłacimy zadatek na motocykl, po który jedziemy na drugi koniec Polski i na miejscu okaże się, że stan nam nie odpowiada, że ma brzydkie kolory bądź jest inny, ładniejszy na miejscu, albo po prostu nie otrzymaliśmy zgody na kredyt, to tracimy wszystkie pieniądze, które przekazaliśmy w formie zadatku dla sprzedającego. Działa to również w drugą stronę. Jeżeli przyjedziemy na miejsce i okaże się, że nasz motocykl został sprzedany przez pomyłkę lub z jakiegoś innego powodu, z winy sprzedającego, nie dojdzie do zawarcia umowy, to nie dość, że przysługuje nam zwrot zadatku, to jeszcze sprzedający musi nam wypłacić jego dwukrotność, czyli dostajemy nasz zadatek w formie, dajmy to 5000 zł, plus sprzedawca musi dołożyć drugie 5000 zł. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli mamy jakiś cień podejrzeń, że druga strona będzie chciała nie wywiązać się z tej umowy, bądź w jakiś sposób może nas oszukać. Tak więc musimy zawsze pamiętać znaczenie tych dwóch bardzo podobnych do siebie słów i umiejętnie nimi operować, aby nie zrobić sobie czasem krzywdy. Przy zadatku jest jeszcze jedna zasada. Jeżeli umowa nie dojdzie do skutku w okolicznościach, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, lub jeżeli umowa zostanie zgodnie rozwiązana przez dwie strony, to zadatek jest zwracany do kupującego, a sprzedawca nie ma obowiązku wypłaty równowartości. Tak więc podsumowując krótko ten film. Różnica pomiędzy zaliczką a zadatkiem jest taka, że zaliczka co do zasady jest zwrotna w przypadku niesfinalizowania transakcji przez kupującego. W przypadku zadatku, jeżeli umowa nie jest sfinalizowana z winy kupującego, to sprzedający zatrzymuje całość zadatku. Jeżeli natomiast umowa nie jest sfinalizowana z winy sprzedającego, to kupujący nie dość, że otrzymuje zadatek od sprzedającego, to jeszcze sprzedający musi dodatkowo wypłacić kupującemu kwotę o równowartości zadatku. Pamiętajcie o tym, kiedy będziecie zawierali jakąś umowę przedwstępną na zakup motocykla, samochodu czy na jakąś usługę, gdyż najgorsze, co może nas spotkać, to niewiedza i za nią możemy zostać srogo naliczeni. A najlepiej, zawsze kiedy zawieracie jakąś umowę na znaczną dla Was kwotę, skonsultujcie się z osobami, które na co dzień zajmują się takimi pojęciami, jak prawnicy czy radcy prawni. I to tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli coś jest nadal dla Was niejasne, to dajcie znać w komentarzu. Jeżeli są jakieś inne wyjątki od tych reguł, to również napiszcie. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć!